Pod filmem, w którym pokazałem Wam, jak stworzyć pierwszy i prosty serwer domowy z użyciem CasaOS, zaczęły się pojawiać komentarze z informacją, że coś się popsuło. No i faktycznie okazało się, że istnieje niezgodność CasaOS z najnowszym API Dockera. W efekcie uniemożliwia to przeprowadzenie świeżej instalacji CasaOS, ale to jeszcze nic, bo w przypadku kiedy Casa już jest zainstalowana, to Docker po aktualizacji do najnowszej wersji przestaje ładować kontenery. Rozwiązaniem powinna być aktualizacja CasaOS, aby mogła ona współpracować z najnowszymi API od wersji 1.44 w górę, tyle tylko, że na to musimy jeszcze poczekać. Na szczęście jest sposób, żeby połatać to na szybko. I ja Wam tutaj pokażę scenariusz nowej instalacji CasaOS, natomiast jeśli interesuje Cię, co zrobić w przypadku już istniejącej instalacji, to po prostu omiń pierwszy krok. Ok, mam tutaj świeżego Debiana, na którym odpalam instalkę CasaOS. No i po chwili wyrzuca mi błąd 2407 not found i tak dalej. W pierwszym kroku muszę po prostu zainstalować Dockera. I najlepiej użyć do tego skryptu instalacyjnego, do którego link znajdziesz na GitHubie Dockera. Po zakończonej instalacji odpalam ponownie skrypt instalacyjny CasaOS i tym razem dobiegam z sukcesem do końca. Teraz mogę wejść do panelu administracyjnego, gdzie ujawnia się wspomniany brak kompatybilności z nowym API Dockera, bo jak widać nie ładuje się żadna aplikacja. Za to na górze ekranu pokazuje się komunikat Failed to load apps, please refresh later. Oczywiście ponowne odświeżanie niczego nie zmienia. Zatem teraz pora na drugi krok, czyli utworzenie pliku konfiguracyjnego, który powinien rozwiązać ten problem. Do tego potrzebna jest sesja terminalowa z serwerem, na którym stoi CasaOS. Bez różnicy, czy zrobisz to bezpośrednio na serwerze, czy przez połączenie SSH. Ja akurat skorzystam z SSH. W terminalu serwera jako root wykonuję widoczne na dole ekranu polecenie tworzące katalog, w którym następnie kolejnym poleceniem tworzę i otwieram do edycji plik konfiguracyjny. W tym pliku należy wprowadzić taką zawartość, jaką widać właśnie na ekranie. Niektóre źródła podają, że można wprowadzić także 1.24 jako wersję minimalną, ale jak się zaraz przekonamy, 1.43 zadziałało poprawnie. Tak utworzony plik konfiguracyjny należy oczywiście zapisać i teraz wypadałoby ponownie uruchomić odpowiednie usługi. Ja po prostu zrestartuję maszynę poleceniem reboot, ale gdybyś nie chciał uruchamiać całości od nowa, to cały czas jako root należy wykonać polecenia widoczne na ekranie. Oczywiście wszystkie użyte polecenia znajdziesz w opisie pod filmem. Po restarcie serwera sprawdzę sobie jeszcze, czy moja zmienna z minimalnym API Dockera jest już widoczna w systemie i mogę zajrzeć do panelu webowego. Jak widać, sklep z aplikacjami oraz menedżer plików są już na swoim miejscu, a komunikat o błędzie nie pojawia się. I jeszcze na szybkości sprawdzimy sobie, czy można odpalić jakiś nowy kontener. Na ten moment działa, aczkolwiek pamiętajmy, że jest to rozwiązanie tymczasowe i byłoby bardzo wskazane, aby deweloperzy CasaOS przygotowali jak najszybciej swoją poprawkę. I to tyle. Mam nadzieję, że okaże się to dla Was pomocne. Cześć!